Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Czy wiesz, że jako odbiorca energii elektrycznej przyczyniasz się w znacznym stopniu do psucia jej jakości? Czy wiesz, że paradoksalnie, używając współczesnych urządzeń, może to powodować wzrost Twoich rachunków za prąd? Jeżeli te pytania Cię zaciekawiły, to ten film jest dla Ciebie. Dlatego, że dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o wyższych harmonicznych prądu. Powiem Wam, czym te harmoniczne są, w jakich okolicznościach powstają, jakie są negatywne skutki dla nas wszystkich, że takie wyższe harmoniczne prądu w naszej sieci występują. Powiem Wam o współczynniku THDI zawartości harmonicznych, ale przede wszystkim pokażę Wam wyniki pomiaru różnych parametrów dla wielu urządzeń domowych. Zbadałem chyba prawie 80 odbiorników energii pod kątem właśnie jakości pobieranego przez nich prądu, mocy czynnej, biernej, współczynnika mocy. To wszystko sobie zobaczymy, jak dobre lub złe z punktu widzenia jakości energii są otaczające nas urządzenia. Zapraszam na film. Na początku zdefiniujmy sobie, czym są tytułowe harmoniczne. Zróbmy następujący eksperyment. Zsumujmy ze sobą kolejne sygnały sinusoidalne o różnych częstotliwościach i wartościach skutecznych, przy czym przyjmujemy zasadę, że im wyższa częstotliwość, tym mniejsza wartość skuteczna danej składowej. Do pierwszego sinusa o częstotliwości np. 50 Hz dodajmy więc drugi, ale o częstotliwości 3 razy większej. W efekcie uzyskujemy kształt przypominający bardziej zafalowany prostokąt niż sinus. Dodajmy teraz kolejną składową sinusoidalną o częstotliwości 5 razy większej od składowej podstawowej. Widzimy, że kształt coraz bardziej się zmienia. Im więcej składowych dodamy do siebie, tym sygnał wynikowy będzie bardziej przypominał prostokąt. Zobaczmy drugi przypadek. Teraz dodajemy do siebie sygnały sinusoidalne o częstotliwościach 2, 3, 4, 5 razy większych od częstotliwości 50 Hz podstawowego sinusa. Zbliżamy się do sygnału piłokształtnego. Widzimy więc, że w zależności od tego, według jakiego schematu będziemy do siebie dodawać kolejne składowe sinusoidalne, to możemy uzyskać różne, w zasadzie dowolne kształty sygnałów okresowych. Te składowe nazywamy właśnie harmonicznymi, przy czym pierwsza z nich o najniższej częstotliwości jest nazywana harmoniczną podstawową. Pozostałym są nadawane numery, przy czym druga harmoniczna ma częstotliwość 2 razy większą od częstotliwości harmonicznej podstawowej, trzecia 3 razy większą i tak dalej. Można też dokonać odwrotnego rozumowania, że dowolny sygnał okresowy spełniający pewne warunki można rozłożyć na jego harmoniczne zgodnie z szeregiem Fouriera. Dzięki temu zyskujemy wiedzę o strukturze częstotliwościowej badanego sygnału. Charakterystyką obrazującą rozkład harmonicznych jest zazwyczaj wykres słupkowy, mający na osi Y wartość skuteczną lub wartość wyrażoną w decybelach, a na osi X częstotliwość. Zauważmy, że wartości kolejnych harmonicznych maleją z ich rzędem, a największą wartość ma zawsze harmoniczna podstawowa. Dodatkowo, teoretycznie dany sygnał jest zbudowany z nieskończonej liczby harmonicznych, jednak w praktyce pomiarowej rozpatruje się do kilkudziesięciu. Zaraz Wam powiem, jakie niekorzystne zjawiska wywołuje obecność wyższych harmonicznych w prądzie, ale uzbrójcie się jeszcze proszę troszkę w cierpliwość, bo najpierw 2 słowa na temat przyczyn powstawania harmonicznych oraz 2 słowa o współczynniku THDI, który właśnie pozwoli nam ocenić zawartość wyższych harmonicznych w prądzie. Jak wiemy, napięcie w naszej sieci teoretycznie jest sinusoidalne, a więc monoharmoniczne.
Powinna być tam jedna harmoniczna bez żadnych zniekształceń. Tak w praktyce nie jest, ale na tą chwilę przyjmijmy, że jest sinusoidalny. Natomiast prądy pobierane przez współczesne odbiorniki już niekoniecznie mają charakter sinusoidalny. Jest tak tylko w przypadku tak zwanych odbiorników liniowych, a więc o liniowej charakterystyce prądowo-napięciowej. Takich odbiorników dzisiaj jest coraz mniej. Coraz więcej natomiast jest odbiorników o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej, bądź odbiorników, które jeśli chodzi o prąd, pracują w sposób impulsowy, czyli pobierają ten prąd w sposób impulsowy. No i w tych przypadkach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie prąd nie ma już kształtu sinusoidalnego, tylko jest zniekształcony albo przez nieliniowość charakterystyki, albo właśnie przez takie impulsowe jego pobieranie. No i to powoduje, że w prądzie pojawiają się wspomniane wcześniej wyższe harmoniczne. Jak ocenić zatem udział wyższych harmonicznych w naszym prądzie? Jak ocenić jakość tego prądu pod tym względem? No, stosuje się tutaj różne współczynniki i takim chyba najbardziej popularnym jest współczynnik zawartości harmonicznych THDI, Total Harmonic Distortion I od prądu. I jest on zdefiniowany jako pierwiastek sumy kwadratów wartości skutecznych wyższych harmonicznych, czyli od drugiej do n-tej, to n zazwyczaj przyjmuje się na 50 dla prądu, podzielone przez wartość skuteczną pierwszej harmonicznej. Całość można pomnożyć przez 100, wtedy wynik mamy wyrażony w procentach. No ale jak to wyrażenie interpretować? No popatrzmy, co jest w liczniku. Pierwiastek sumy kwadratów wartości skutecznych od drugiej harmonicznej w górę. Co to wyrażenie oznacza? No to jest wartość skuteczna, łączna, sumaryczna wszystkich harmonicznych od drugiej wzwyż. Jeżeli sobie przypomnimy, że sinusoidę można przedstawiać w postaci wektorowej również, no to jest to po prostu suma taka geometryczna właśnie wartości skutecznych wszystkich wyższych harmonicznych. No jeżeli to odniesiemy do pierwszej, no to wiemy, jaka jest zawartość tych wyższych harmonicznych w stosunku do pierwszej. Jeżeli nie ma wyższych harmonicznych, to THDI jest równe 0. Jeżeli udział wyższych harmonicznych jest taki sam jak pierwszej harmonicznej, to mamy 100%. Jeżeli większy, 150, 200 i tak dalej. Tak to należy interpretować. Ja będę się posługiwał właśnie tą miarą, żeby pokazać Wam jakość tego, ocenić jakość prądu naszych odbiorników. Natomiast można posługiwać też innymi, tylko wspomnę tutaj współczynnikami THDI plus noise, czyli takie pasmowe spojrzenie się na ten problem, czy też TDD, gdzie tam normuje się nieco w inny sposób, ale o tym mówić nie będziemy. Prądy odkształcone od sinusoidy, a więc zawierające wyższe harmoniczne, podobnie jak moc bierna, powodują wiele problemów dla funkcjonowania systemu energetycznego. Po pierwsze, występowanie wyższych harmonicznych powoduje wzrost wartości skutecznej pobieranego przez urządzenie prądu według zależności. Wartość skuteczna równa się wartość skuteczna podstawowej harmonicznej razy pierwiastek z 1 plus THDI do kwadratu. Oznacza to, że jeżeli THDI jest równe 0 i nie ma wyższych harmonicznych, to wartość skuteczna prądu jest równa wartości skutecznej harmonicznej podstawowej. I wszystko jest ok. Jeżeli natomiast THDI jest równe 50%, to wartość skuteczna prądu rośnie o 11%. Jeżeli THDI jest równe 100%, to wartość skuteczna prądu rośnie już o 41% i tak dalej, a więc bardzo dużo. A w drugiej części filmu zobaczycie, że bardzo często nawet w gospodarstwach domowych spotykamy urządzenia o THDI równym 100, 150 czy nawet 200%. To może mieć wielorakie konsekwencje. Po pierwsze, wzrost rachunków za prąd. Po drugie, wzrost strat cieplnych w przewodach czy transformatorach zasilających dany fragment sieci, co może prowadzić do przegrzewania się przewodów oraz tzw. zjawiska zatykania transformatora i konieczności zmniejszania jego obciążenia.
Aby temu przeciwdziałać, należy stosować większe przekroje przewodów i transformatory większej mocy, co w skali całego systemu generuje olbrzymie koszty. Co więcej, wyższe harmoniczne powodują wzrost poboru niekorzystnej mocy biernej i zmniejszenie wartości współczynnika mocy. Przypomnę tylko, że dla napięcia i prądu sinusoidalnego bez odkształceń współczynnik mocy PF jest równy moc czynna podzielona przez moc pozorną, co w tym przypadku równa się kosinusowi kąta φ przesunięcia fazowego między prądem a napięciem. Jednak w przypadku odkształceń prądu współczynnik mocy wynosi cosinus φ podzielony przez pierwiastek z 1 plus THDI kwadrat. A więc im większe THDI, tym mniejszy współczynnik mocy, czyli gorzej. Wszystkie niekorzystne zjawiska występowania mocy biernej są więc tu potęgowane, a odbiorcy z przemysłu mogą być obarczeni nawet wysokimi karami za nadmiarowy pobór mocy biernej. O mocy biernej zrobiłem osobny film, więc teraz nie będę już tego tematu powtarzać. W końcu odkształcony prąd powoduje, mówiąc tak ogólnie, poprzez właściwości sieci, nie wchodząc w szczegóły, odkształcenie napięcia zasilającego od sinusa i zmianę jego wartości znamionowej. I tak koło się zamyka. Niektóre urządzenia są wrażliwe na złą jakość napięcia i przy dużym odkształceniu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale. Tych negatywnych konsekwencji harmonicznych jest dużo więcej, żeby wspomnieć tylko o zwiększeniu wartości skutecznej prądu w przewodzie neutralnym sieci trójfazowej. Jednym słowem, dla systemu energetycznego występowanie wyższych harmonicznych, podobnie jak mocy biernej, jest bardzo niekorzystne. Zbliżamy się powoli do wyników pomiarowych tych wielu urządzeń domowych, które dla Was pomierzyłem. Wyniki są bardzo ciekawe i już za chwileczkę sobie je zobaczymy, ale teraz 2 słowa na temat tego, jak wykonywałem pomiar, czy też ogólnie jak wykonuje się takie pomiary. Jakie są metody pomiaru wyższych harmonicznych, czy też wyznaczania THD prądu, czy też napięcia? No można użyć tutaj analizatorów widma, które to umożliwiają. Można też posłużyć się oscyloskopem. Niektóre oscyloskopy liczą taki parametr jak THD, a w innych trzeba to zrobić w sposób ręczny, posługując się na przykład FFT. I chyba taki film zresztą zrobię, bo jest to bardzo ciekawy pomiar. Napiszcie proszę w komentarzach, co o tym myślicie. No można w końcu użyć tak zwanych mierników mocy, czyli przyrządów przeznaczonych do pomiaru parametrów właśnie związanych z jakością energii. Takim przykładem jest GW Instek, testowany już u mnie na kanale. Ten miernik mocy otrzymałem do pomiarów od Andrzeja z radiohobby.pl, za co serdecznie dziękuję, a nawet dwukrotnie, bo trzymałem go bardzo długo. Ale dzięki temu zrobiłem te prawie 80 pomiarów różnych urządzeń, różnych odbiorników domowych i zobaczycie, jak to ciekawie wygląda. Za pomocą tego przyrządu mierzyłem 10 parametrów: napięcie, prąd, moc czynną, bierną, częstotliwości prądu, napięcia, no i właśnie THD napięcia, THD prądu, współczynnik mocy i współczynnik szczytu. Nas szczególnie będzie interesować THDI i współczynnik mocy, bo to są te współczynniki charakteryzujące niejako, co dzieje się w danym odbiorniku, jaką moc on pobiera. Czy pobiera pasożytniczą moc bierną, czy nie. Czy występują właśnie wyższe harmoniczne powodujące pewne problemy, czy nie. Więc temu szczególnie się przyglądniemy. Każdy pomiar wyglądał w ten sposób, że dla danego odbiornika wykonywałem od 20 do 30 pomiarów, mniej więcej raz na sekundę, i później te wyniki uśredniałem tak, żeby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki. No i teraz Wam te wyniki pokażę. To było chyba najwięcej pomiarów, jakie wykonałem ze wszystkich dotychczasowych filmów. Zobaczcie. Przyglądnijmy się zatem wynikom dla różnego rodzaju żarówek.
Łącznie przebadałem ich tutaj aż 16, przy czym jedna żarówka klasyczna z żarnikiem 60 W, kilka żarówek LEDowych na gwincie edisonowskim, to jest chyba ten E27, czyli klasycznym, kilka żarówek takich tych małych na złączu GU10 i jeden plafon LEDowy 15W. Spróbujmy sobie najpierw posortować te wyniki właśnie względem THDI. Popatrzcie, oczywiście najmniejsze THDI, praktycznie równe THDU napięcia, mamy dla żarówki klasycznej. No tak musi być. Odbiornik w danym punkcie swojej pracy praktycznie liniowy, nie pobiera mocy biernej, nie zniekształca prądu, no więc taki, a nie inny wynik. Natomiast popatrzmy, najlepsza żarówka LEDowa to jest już 75 prawie procent THDI i to jest akurat OSRAM. I zobaczmy, że sortując tutaj po tym THDI możemy w zasadzie wyróżnić dwie takie grupy. Gdzieś do około 120% THDI i tu w tej grupie mieszczą się głównie produkty OSRAM, Philips, no jakieś pojedyncze te marketowe i druga grupa powyżej 130 THDI aż do 172 dla najgorszej żarówki, no to są wszystkie te w zasadzie marketowe rozwiązania. A więc tak to wygląda. Spróbujmy posortować sobie po współczynniku mocy. Oczywiście dla żarówki klasycznej współczynnik mocy równy 1, natomiast znowu takie dwie grupy można tutaj wyróżnić, gdzieś do wartości 0,6, czyli stosunkowo wysoki współczynnik mocy, no to znowu są te produkty tutaj, nazwijmy to nieco lepsze, ale i pewnie droższe. I druga grupa poniżej, współczynnik mocy poniżej 0,6, no to są wszystkie te właśnie rozwiązania takie, nazwijmy to marketowe. Jeżeli popatrzymy się na moc bierną, tutaj popatrzcie, to coś dziwnego, dla kilku pomiarów, dla większości pomiarów dostałem moc bierną ujemną, czyli tak jak teoretycznie powinno być w tego typu układach no, z zasilaczami, nazwijmy to impulsowymi do LEDów, ale w kilku przypadkach dostałem moc bierną dodatnią i to jest ciekawe. Nie wiem szczerze mówiąc, z czego to wynika. To może być niestety cecha tego GW Insteka, który nie w każdych warunkach pomiaru sobie dobrze radził, a może po prostu tak jest. No nie wiem, tego nie rozstrzygnę już. Kolejna grupa odbiorników to zasilacze do taśm LEDowych. I tutaj miałem do dyspozycji zasilacze takie Rebela oraz ze środków z Patronite dokupiłem jeszcze takie zasilacze firmy G-Lite i GTV. No i idea pomiaru była taka, że miałem zasilacze o różnej mocy i każdy z tych zasilaczy obciążałem taśmą o mocy 10 i 30 W, czyli jakby różny stopień obciążenia. Mały w stosunku do mocy znamionowej i duży w stosunku do mocy znamionowej i tak zrobiłem dla wszystkich zasilaczy. No i bardzo ciekawe wnioski z tego wynikają. Posortujmy sobie znowu to najpierw po THDI. Po pierwsze widzimy, że to THDI dzieli te produkty na dwie takie grupy, można powiedzieć. Do 63% to są wszystkie zasilacze Rebela i powyżej duży przeskok 135 lub więcej do 165 THDI, a więc bardzo źle. Ponadto widać w każdym przypadku, że im bardziej obciążony zasilacz, tym ma mniejsze THDI. Popatrzcie, 30W Rebel obciążony taśmą 30 W ma 30% THDI, ale obciążony mniej 10W LEDem już ma 50% THDI. I tak jest tutaj w każdym przypadku, a więc warto dobierać odpowiednią moc zasilaczy czy moc urządzeń i jakby obciążać je optymalnie, bo wtedy minimalizujemy udział tych wyższych harmonicznych prądu. Jeżeli sobie posortujemy po współczynniku mocy,
no to tutaj znowu ten współczynnik jest dużo większy, lepszy dla tych zasilaczy Rebela niż dla tych innych, które kupiłem gdzieś tam w markecie. No i jeżeli popatrzymy na moc bierną, to widzimy, że tutaj wszystkie są odbiornikami o charakterze pojemnościowym. To jeszcze nie koniec wyników pomiarowych i zaraz dalsza część, ale w tym filmie skupiłem się głównie na odbiornikach domowych. Ale o wielu rzeczach tutaj nie powiedziałem. Nie powiedziałem między innymi o odbiornikach siłowych stosowanych w przemyśle, w zakładach przemysłowych, gdzie ten problem jest jeszcze większy, dlatego że tam są pobierane prądy rzędu dziesiątków czy setek kiloamperów. Nie powiedziałem tutaj również o metodach eliminacji czy też ograniczenia wyższych harmonicznych prądu. Są tutaj różne metody, na przykład można zastosować dławiki, filtry pasywne czy też filtry aktywne, ale to jest bardzo obszerny temat. W końcu nie powiedziałem też o znaczeniu zniekształceń nieliniowych w elektronice, na przykład w układach audio dla wzmacniaczy, gdzie również dba się bardzo o to, aby te zniekształcenia ze względu na jakość dźwięku były jak najmniejsze. Wybaczcie jednak, muszę dbać o to, aby ten film był konkretny i nie trwał 1,5 godziny. Przyjrzyjmy się grupie odbiorników takich AGD, typu czajnik, zmywarka, nie wiem, piekarnik, pralka, odkurzacz, oczyszczacz powietrza. No i popatrzmy sobie, spróbujmy sobie to posortować po THDI znowu. No i oczywiście widzimy, że odbiorniki o charakterze rezystancyjnym, liniowe w danym punkcie pracy, nie mówię, że liniowe ogólnie, tak, żeby nie było wątpliwości, typu czajnik, piekarnik, pralka z włączoną grzałką, czy też zmywarka z włączoną grzałką, mają to THDI bardzo niskie, no i oczywiście współczynnik mocy, jak widać, równy 1 lub prawie równy 1. Natomiast wyraźnie kształtuje się tutaj również druga grupa urządzeń o dużym THDI i małym współczynniku mocy. Popatrzmy tutaj od oczyszczacza na biegu pierwszym przez kuchenkę mikrofalową, pralkę przy poborze wody, czy też zmywarkę w trybie poboru wody. No, te urządzenia w takich trybach pracy, jak widać, mają dużo gorszy współczynnik mocy i większe THDI. No to jest naturalne, dlatego że w tym trybie, kiedy pracują silniki zasilane przez inwertery, jakieś przemienniki częstotliwości, no to tutaj w grę wchodzą już inne moce pojemnościowe, większe zniekształcenia, gdyż są to odbiorniki nieliniowe. Natomiast wszędzie tam, gdzie mamy, dominuje odbiornik grzejny, tak jak w czajniku, piekarniku czy grzałka w pralce, no to tu praktycznie mamy sytuację idealną. Posortujmy sobie jeszcze to po mocy biernej. Jak widzicie, mamy tutaj grupę odbiorników pojemnościowych, wyraźnie to teraz widać, natomiast dodatnia moc, jak widzimy, czajnik, piekarnik, ale co ciekawe również kuchenka mikrofalowa. Teraz zerknijmy sobie na grupę urządzeń takich, nazwijmy to, elektronicznych, sprzętu komputerowego, telewizory, konsole do gier, drukarka i różne monitory komputerowe. Tradycyjnie, no nie ma tu co wymyślać, sortujemy po THDI. I znowu, tak jak w poprzednich przypadkach, widzimy wyraźne dwie grupy. Popatrzcie, do 22% THDI i później bardzo duży przeskok powyżej aż 125 THDI. Ale zwróćmy uwagę, że sporo urządzeń, współczesnych urządzeń komputerowych czy telewizorów współczesnych ma stosunkowo niskie THDI. Popatrzcie, to jest 11 do tych 20%. Natomiast druga grupa, tutaj powyżej 125 THDI, no co ciekawe, współczesny monitor 27-calowy Della
bardzo złe THDI, no i drukarka niezależnie w jakim trybie. Ciekawy jest ten wynik dla monitora, no widać, że jest tu mocno impulsowy zasilacz, więc jest dużo gorzej niż w tym monitorze starym Hewlett-Packarda, ale zwróćmy też uwagę, że ten nowy Dell pobiera tylko 15 W mocy, podczas gdy stary Hewlett-Packard prawie 70, no więc takie są różnice. Posortujmy sobie to według współczynnika mocy. No widzimy tutaj dużo odbiorników, ma stosunkowo dobry współczynnik mocy, 0,9, 0,8, no tutaj mamy ten właśnie komputer, czyli tak naprawdę zasilacz, badamy telewizor, znowu konsola, no i te nieco gorsze 0,6, 0,5, no to drukarka i ten 27-calowy Dell. Przebadałem również ładowarki do telefonów. Ładowarkę taką firmową, jaką miałem ze swoim Samsungiem S21 i taką tanią ładowarkę Rainsoton, którą kupiłem po prostu w markecie. No, zwróćmy uwagę, że ładowarki bez obciążenia, czyli pracujące bez podłączonego telefonu, no tutaj ten miernik nie był w stanie zmierzyć THDI. Tutaj dostawałem błąd, również błąd pomiaru częstotliwości prądu, więc te wyniki generalnie są mało wiarygodne. Jakkolwiek popatrzmy, Samsung 1 mA w spoczynku i ta druga ładowarka prawie 3 ampery. Moce ułamkowe tutaj. Natomiast zmierzył tutaj jakiś straszny crest factor. Popatrzcie, 45 i 32, czyli współczynnik szczytu bardzo wysoki. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne przy tak małych wartościach prądu. Natomiast przy obciążeniu już udało się tutaj zmierzyć coś. THDI, jak widzicie, bardzo wysokie w obydwu przypadkach, 170, 185. Power factor poniżej 0,5, a więc źle. Tyle mogłem zrobić, jeśli chodzi o ładowarki. Zbadałem również zasilacze, takie zasilacze laboratoryjne, jakich używamy na co dzień w pracy z elektroniką, czy w laboratorium metrologii. Miałem tutaj grupę tak zwanych liniowych, między innymi NDN oraz Rigol i dwa zasilacze impulsowe, Wamptec oraz taki QJE o dużym prądzie wyjściowym do 10 amperów i każdy z tych zasilaczy obciążałem stopniowo od 0 aż do wartości maksymalnej, bo to też nam pokaże, czy to stopień obciążenia tu ma wpływ. Ale popatrzmy sobie na THDI. Najmniejsze wartości uzyskujemy od 70, powiedzmy tutaj grupa do 99%. I w tej grupie, popatrzcie, znajdują się w zasadzie tylko zasilacze te nazywane liniowymi, czyli Rigol i NDN z klasycznym transformatorem, prostownikiem i tak dalej. Tu wskoczył Wamptec, ale bez obciążenia. Taki wynik. Należy się jednak spodziewać, że to najmniejsze THDI mają te właśnie transformatorowe, liniowe. Natomiast druga grupa tu wyraźnie 125% i wyżej do 140, tu wskakują nam wszystkie impulsowe, niezależnie od tego, jak obciążone bądź nieobciążone. I zobaczmy jeszcze, że najmniejsze THDI dla danego zasilacza mamy przy jego maksymalnym obciążeniu, prawda? Najmniejsze THDI tutaj dla NDN-u dla 5 amperów i potem jest gorzej dla 3 i bez obciążenia. Podobnie, prawie tak, ten trend widać też dla Rigola i również to się utrzymuje dla tych zasilaczy impulsowych. Jest tutaj ta reguła generalnie zachowana, a więc warto
wykorzystywać tą moc znamionową danego urządzenia, nie tylko zasilaczy jakby w pełni. Posortujmy sobie to po współczynniku mocy. No tu też te dwie grupy widać, tak? Liniowe o większym współczynniku i te impulsowe o mniejszym współczynniku. Tu nawet się pojawiają wartości 0,4, 0,3, 0,2 współczynnik mocy, a więc bardzo duży udział mocy biernej w stosunku do mocy czynnej. Jeżeli natomiast popatrzymy sobie właśnie, posortujemy sobie po mocy, no to tu popatrzcie, moc bierna pojemnościowa, wszystkie impulsowe, idealnie to się jakby zgadza z teorią i moc indukcyjna, wszystkie liniowe, czyli NDN i Rigol, czyli chyba tak jak powinno być. Słuchajcie, oprócz tych zasilaczy zbadałem również inne przyrządy pomiarowe typu multimetry, generatory, oscyloskopy, ale te wyniki będą dostępne dla patronów wspierających kanał na platformie Patronite. Jak widzicie, praktycznie wszystkie odbiorniki energii elektrycznej, takie domowe, powodują powstawanie, czy też generują te wyższe harmoniczne. Część z nich na niskim poziomie, 10-20%, i to jest całkiem spora grupa, ale część jednak, szczególnie żarówki współczesne, LEDowe, tutaj to THDI sięga nawet 200%. Z odbiorników takich liniowych, dobrych, tak naprawdę to mamy tylko odbiorniki grzejne. Cała reszta w większym lub mniejszym stopniu ma to THDI większe od zera, i również współczynnik mocy niekoniecznie bliski jedności. To jest kolejny problem. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Napiszcie proszę w komentarzach, co o tych wynikach sądzicie. Może jeżeli chcecie, żebym zbadał dla Was jakieś inne odbiorniki jeszcze, to Andrzej pożyczy mi ponownie ten miernik i wykonam dla Was pomiary, albo może go kupię po prostu do laboratorium lub podobny, bo to jest ciekawe zagadnienie do pokazania studentom. Dziękuję za uwagę za dzisiaj. Do zobaczenia.